Rok 2029 świata rzucą maszyny, które dążą do całkowitej zagłady ludzkości. Aby wyeliminować jedynego człowieka, który może stanąć na drodze, komputery wysyłają w przyszłość do roku 1984 niezniszczalnego cyborga. Jego zadaniem jest godzenie Sary Connor, zanim urodzi ona syna, przywódcę ruchu oporu. Sara musi uciekać przed bezlitosnym, elektronicznym mordercą, nie wiedząc, że jedyną osobą, którą może ją uratować, jest przybysz z przyszłości Kyle Reese. Serious shit. Aby osiągnąć podobny efekt konwersji głosu jak we wstępie, najpierw należy wybrać głos docelowy. Ja wybrałem Tomasza Knapika, najbardziej ikonicznego lektora pokolenia lat 80. i 90. To może być głos twojego bohatera z Marvela, twojego szefa albo osoby, za którą chcesz się podać. Dla żartu oczywiście. Jest kilka warunków. Próbka musi być jak najlepszej jakości, bez muzyki i szumów lub trzasków. No i najlepiej, żeby to nie był dialog. Co spełnia takie wymogi? Na przykład audiobook. Znalazłem kilka takich, które czyta świętej pamięci pan Tomasz. Do pobrania i wyizolowania audio z tych klipów użyłem EaseUS Video Downloader, który posiada spore możliwości i łatwą obsługę. Wystarczy skopiować link do filmu na YouTube, wybrać jaką chcemy jakość i format audio. Nie jest łatwo znaleźć idealną próbkę. Moje mają muzykę na wstępie i zakończeniu. Żeby się ich pozbyć, użyję starego, dobrego Audacity. Ruszając głowicą szukam momentów, w którym muzyka ucicha i zaznaczam całą resztę, bo wiem, że tam jest tylko samo mięso, które mnie interesuje. Rozdział 2. Następnie całość eksportuję na przykład do formatu WAV i wrzucam do folderu z projektem DaVinci Resolve. Należy zaznaczyć, że pokazywana przeze mnie opcja jest dostępna w Resolve Studio, płatnej wersji programu. Zaznaczam wszystkie pliki audio, klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram AI Tools, a następnie DaVinci AI Voice Training. Nazwę roboczą mój głos Demo i wybiorę lepszą jakość. I na podstawie tych próbek trenowania zajęło 2 godziny. Im więcej próbek dobrej jakości, tym głos stanie się lepszy, wierniejszy oryginałowi. Porównajmy teraz model, który stworzyłem na podstawie jednej próbki, a trening zajął mi 20 minut i ten 2-godzinny. Knapik HQ. Rok 2029. Światem rządzą maszyny, które dążą do całkowitej zagłady ludzkości. Zaznaczamy próbkę audio do konwersji, klikamy prawym i wybieramy AI Voice Converter. Możemy wybrać ścieżkę, na której wyląduje rezultat tego procesu. Najważniejszą opcją jest wybór modelu. Jest kilka stokowych, ale jeżeli zrobiliście wszystko dobrze do tej pory, to powinniście mieć swój model na liście. Po kilku próbach u mnie sprawdziło się wyłączenie opcji Tight Matching to Source. Poluzowałem solidnie pitch i go obniżyłem, bo Knapik miał niższy głos niż ja. Sami przetestujcie, co będzie grało w waszym przypadku. Rok 2029 świata rzucą maszyny, które dążą do całkowitej zagłady ludzkości. Aby wyeliminować jedynego człowieka. Rok 2029 świata rzucą maszyny, które dążą do całkowitej zagłady ludzkości. Aby wyeliminować jedynego człowieka, który może stanąć na drodze, komputery wysyłają w przyszłość do roku 1984 niezniszczalnego cyborga. Różnica jest ogromna. Naprawdę warto zgromadzić jak najwięcej próbek i zadbać o ich jakość. I nie żałować czasu na trening.